Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie troszeczkę inny, ale szczerze Wam powiem, że chyba będzie moim ulubionym. 13 marca wzięłam udział w Zoomie z Hailey Bieber i jej stylistką Maeve. Był takim mini kursem stylizacji, opowiadającym o tym, jak wspólnie ze sobą pracują. I dzisiaj chciałam Wam troszeczkę o nim opowiedzieć, pokazać kilka fragmentów, odpowiem na Wasze najczęściej zadawane pytania na moim Instagramie, czyli ile kosztował. No i na koniec sprawdzimy, czy któreś z moich ubrań w szafie nada się do stylu inspirowanego właśnie Hailey. A na moim Instagramie znajdziecie krótką prezentację związaną właśnie ze stylem Hailey i tym, gdzie możecie znaleźć podobne ubrania w sieciówkach. Nie przedłużając, przechodzimy do samego początku. Dziewczyny siedziały w bardzo ładnej aranżacji. Maeve od jakiegoś czasu prowadzi właśnie takie kursy stylizacji dla swoich obserwatorów, a tym razem właśnie zaprosiła Hailey. O dziwo na Zoomie było tylko 227 osób, mocno mnie to zaszokowało, więc od początku liczyłam, że na końcu, gdzie wpuszczają ludzi do rozmowy, żeby zadawali swoje pytania, będzie większe prawdopodobieństwo, że i ja to pytanie zadam. Zoom trwał 2 godziny i w środku miał 3 przerwy, czyli w sumie był podzielony na 3 części, w każdej działo się coś innego. Także zaczynając od tej pierwszej części, dziewczyny podzieliły się tym, że poznały się na 19 urodzinach Justina. Już wtedy Maeve wpadła w oko Hailey swoim stylem ubierania się i tym, że mocno się z sobą utożsamiają. Dlatego chciała z nią pracować, a to podobieństwo było po prostu dla Hailey najważniejsze. Coś, czego dowiedziałam się sama pierwszy raz, to to, że inspiracją Hailey jest Rihanna. Nie kopiuje jej, ale inspiruje się pojedynczymi elementami ubioru, wyglądu i całego wizerunku. Czyli tak jak większość z nas inspiruje się właśnie nią. Drugą ciekawostką jest to, że obie uwielbiają Pinteresta, siedzą tam godzinami i właśnie on jest jednym ze źródeł inspiracji. Where do we find our inspiration? One of my favorite things about being able to work in fashion and to be able to, editorial shoots is that you get to see a lot of the clothes before they're out. So you can start to visualize, oh, so this is a big color this season, this is a big cut this season. This pattern is going to be really big and popular for the fall, and I got to see it a few months before. So I'll start to think about how to incorporate those different things. Najlepsze jest to, że klimat całej rozmowy był bardzo luźny. Dziewczyny swobodnie między sobą rozmawiały, przez co można było jeszcze bardziej rozpoznać ich znajomość, a przy tym była przełamana taka bariera, że wow, Hailey, za to między innymi bardzo ją lubię. W sumie jedną i drugą, bo nie wspominałam Wam, ale Maeve jest jedną z takich moich inspiracji, jeżeli chodzi o zawód i to hobby związane ze stylizacją i modą. Pracuje z wieloma celebrytami w Los Angeles, ale również z mniejszymi osobowościami. Jeden z takich zabawniejszych fragmentów to było wybranie przez dziewczyny po jednym outficie Hailey, który im się po prostu najmniej podoba. Wyborem Maeve była czerwona sukienka z jednej z gal sprzed kilku lat. Is a regrettable red carpet moment we had That she styled. That I styled, head to toe. There it is. Oh yeah, it's really bad. But when I look back, I'm like, But by the way, that's actually a really good point because style evolves over time, and what was popular when I was 19 is not the same thing that's popular and cool and chic. A wyborem Hailey taki casualowy look z bomberką. Okay, well then my pick, right when we started working together as I'm well. scared. I'm really scared. It just I don't know what it is. It doesn't make sense. Okay, I see what I see. Because Maybe the leather pants make sense. Big t-shirt with the double choker and the aviator sunglasses. The t-shirt is printed and then there's prints on the sleeves of the jacket. It's very busy and it really, really hurts my feelings. I remember this very well, and we thought this was really cool at the time, for the record. So cool. Bardzo dobrze to podsumowała tym, że z roku na rok styl ewoluuje i z wiekiem nas samych i dodatkowo z trendami i z tym, co staje się nagle modne, a tym bardziej ma wpływ to, gdzie mieszkamy, z kim się zadajemy, gdzie pracujemy, jaki jest nasz status zarobkowy oczywiście. No i gust się zmienia i tak naprawdę cały czas nad nim pracujemy. Dalej Hailey podzieliła się informacją o swoim ulubionym sklepie. To niektórych może dziwić, bo jest to po prostu Brandy Melville. Właśnie to myślę, że każdy z Was kojarzy. The best materials. This is Brandy. I shoot for Brandy Melville when I was 15. That was the first person I ever started modeling for, and it doesn't really matter to me the price. I don't think a tank top has to be $150 just because of the name brand, or a white tee. It doesn't have to be. Jej szafa jest bardzo zróżnicowana i nie ma problemu z kupowaniem ubrań na dziale męskim. Cytując, jeżeli coś dobrze na Tobie leży, nie ma znaczenia jakiej jest płci. I think because I have a very
open range of style. Shop in the boys section. I have no problem saying that I shop in the boys section. And I think what's really interesting, nobody says anything when a girl is wearing guys' clothes, and then it like that's trendy and that's cute and that's fun. But then if a guy was to be like shopping out of the girls section, that all of a sudden that's wrong for some reason. That just really bugged me. Przechodzimy do drugiej i ulubionej części Zooma, czyli przymiarek. Trochę opowiedziały i pokazały, jakim schematem pracują i jak w praktyce to wygląda. And then usually I'll put looks together before she comes in, but all the time she goes to the other racks before she looks at the stuff. I don't know why you do that, but it's funny now at this point. Because I don't necessarily know if every single thing she picks is going to be what I would pick too. Coś, co widać gołym okiem, to to, że Hailey bardzo lubi oversize, głównie w górnych częściach garderoby, czyli płaszcze, kurtki, bluzy, marynarki przede wszystkim. I nazwała się coat person, coat jako płaszcz, czyli rozumiem to jako po prostu osobę lubiącą płaszcze. No i przede wszystkim często noszącą. Ich praca zazwyczaj wygląda tak, że sprawdzają kilka opcji, trzymając się jednego elementu i dobierając do niego inne części garderoby. Zawsze na człowieku inaczej to wygląda, niż jak sobie pomyślimy w głowie, i osobiście ja również tak mam, jeżeli chodzi o moją pracę i dobieranie stylizacji do danej osoby. No i pod koniec, jak mają już kilka ulubionych wersji, robią zdjęcia i pod to dobierają dodatki. Hailey zdradziła, że o wiele bardziej woli zobaczyć siebie na zdjęciu niż w lustrze, bo to zawsze inaczej wygląda. I jej się w sumie nie dziwię, bo zawsze coś wygląda inaczej na żywo, a na zdjęciach, a przez to, że jest cały czas bombardowana paparazzi, to chyba po prostu przez to zwraca na to uwagę. I already know you're gonna love this new Isabel. So this is a really cool blazer from Isabel Marant. I don't think Hailey's gonna like this together. You don't know that. Sometimes I need to try things on in order to see, and then I decide. Sometimes I'm not. I mean, it's very cool. That's one too many. Yeah, it's one too many for me. But I love the long one. So normally I would take a picture, and then we would have them, and then we'd either decide if We could also probably like pair it with a bag. I'm really into this like dark chocolate brown color. Obsessed, actually. This is like a color I've been seeing happening a lot this coming season. So I saw this rack before and immediately thought about these together, like a little mini dress with a blazer over it. It feels really cute, but like my boobs are like falling out of it. really short. Can you guys see? Which is sad. I know. We could stretch it. That's cute. Good job. See? Styled by Hailey. Hold by Maeve. Ta część nie trwała za długo i powiem wam szczerze, że mimo, że była moją ulubioną, to jednak czuję lekki niedosyt i w tej części spodziewałam się po prostu więcej, że przede wszystkim tak będzie wyglądał ten zoom. Ale absolutnie nie narzekając, przechodzimy do części trzeciej i tutaj wstawię wam kilka fragmentów z Q&A. Jaka jest rada dla kogoś, kto chce pracować nad swoim stylem? You have to, I think it's important to have people to look at. To like look at and be like, okay, I think this is really cool. I agree. How can I make this work on my body type or my height? I like this, but my taste is a little bit different. So how can I take like, I think what I do is I take pieces from things. And I'm like, okay, well the pants are really cool, but how I would do it would be like with a different kind of jacket. What makes you comfortable and being able to take pieces and be like, I really like this, but how can I spin it to make sure I'm comfortable? And I think that's what's so cool about fashion. One day you can show up like this, tomorrow you can show up in a mini dress that's skin tight and high heels, and that's what I love so much. I can give you stuff, but I'm never gonna be able to tell you how you feel when you wake up. How would you describe your signature look? A little bit tomboy, but still chic, like tomboy chic. Going for a night out and I want to wear like a skin tight little mini dress with like a pair of heels, but I don't think that's my signature look. How do you organize your closet? Is it color-coded? Is it by outfit? Or is it just in sections of items? So I lived in New York before, and then we got married, and then I pretty much most of the time moved out here because like you have to live in the same place. It took me a year to find our like permanent dream house. Found it, we bought it over the summer, like at the end of the summer. Parts of the project was going to be the closet glam room space, which I'm so excited about. For me is going to mean like extreme organization and like everything's really gonna have a place. But the house is currently under construction and it's not done yet. So we've lived in a few different places over the last, 2 years. When we first got married, we were living out of a hotel. It was like a little bit hectic for a while. My closet is exactly
how, you know, essentially it's like, you know, my shirts are together, my blouses, my blazers, and that way it's super easy. When I think of something I want to put on, I know exactly where it is and it's easy to grab it. Mi się niestety nie udało wziąć udziału, chociaż powiem wam szczerze, że byłam mega zestresowana przygotowanymi pytaniami, gotowa, żeby zaraz znowu włączyć tą kamerę, przez to, że jak zauważyliście, kilka fragmentów jest nagranych telefonem, ponieważ padała mi bateria, więc chciałam zostawić na ten ostatni moment, że może jednak ja porozmawiam. I jak tylko kończyło się jakieś pytanie, włączałam ją szybko z myślą, że zaraz powiedzą Monika Muraczowa, no ale nic to nie nastąpiło. Trudno, i tak jestem zadowolona, wielu rzeczy się dowiedziałam. No i teraz na szybko kilka pytań, które zadawaliście na DM-ach. I oczywiście, jak można się domyśleć, najpopularniejsze pytanie to, ile to kosztowało? Sam mini kurs kosztował $300 i kompletnie nie pomyślałam o tym, żeby zapłacić kartą Revolta, którą można płacić w różnych walutach, tylko zapłaciłam swoją zwykłą polską kartą i naliczyło mi dodatkowe 40 zł. No w skali tego, ile to kosztowało, to mogą się wydawać grosze, ale to zawsze są pieniądze. W jaki sposób się o tym dowiedziałam? I Hailey, i Maeve obserwuję od lat, pojawiało mi się to na story, ale przymknęłam na to oko z myślą, kurde, $300 nie ma szans. Ale któregoś dnia Luisa, jest to jedna z lepszych osób, które mi się w ogóle w życiu ostatnio trafiły, pomaga mi w sprawach związanych z social mediami, ale również czuję takie wsparcie życiowe od niej. Więc jak mi to wysłała, odebrałam to jako informację, hej, zobacz jaka okazja, zastanów się nad tym. No a ja się zastanawiałam już od kilku dni, więc to mnie tylko do tego popchnęło. I odpowiadając na kolejne pytanie, czyli w jaki sposób można było się dostać. Dopiero w momencie wykupienia takiego kursu przyszedł mail z linkiem aktywacyjnym do tego Zooma. Link przekierowywał na stronę internetową tego kursu, gdzie oczywiście było się zalogowanym i dopiero wtedy można było wejść na tą aplikację. Przez to, że cały materiał i informacje chciałam zostawić na film, nie mieliście o co więcej pytać, także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je na dole, bo teraz pokażę wam stylizacje inspirowane stylem Hailey, ale za to już mam pomysł na kolejny film, gdzie dosłownie odwzorujemy jej stylówki i tam dołączę odpowiedzi na wasze pytania. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Nie ukrywam, że wzięłam w tym udział również dlatego, aby móc się z wami tym podzielić. I od razu pomyślałam, że jakbym ja nie miała możliwości, albo nawet nie miała pojęcia, że coś takiego istnieje, to chciałabym się później o tym dowiedzieć. Także mam nadzieję, że dowiedzieliście się tutaj czegoś nowego, zainteresowało was to i zostawicie łapkę w górę oraz zostaniecie ze mną na dłużej. I tak jak wspominałam, zapraszam was na mojego Instagrama po więcej modowych inspiracji i zostawienia dzwoneczka, bo niedługo pojawi się film, gdzie będę odwzorowała stylówki Hailey ubraniami z sieciówek i nieco niższym kosztem niż prawdopodobnie ona jest ubrana. Także dziękuję za dotrwanie do końca i zapraszam was na kolejny film za tydzień w sobotę o 15:00.